Czołem akwaryści i podwodni podglądacze. Słuchajcie, przyszedł taki moment na kanale, gdzie muszę się zastanowić, co dalej z kanałem i z akwariami, bo naszła mnie ochota na mały restarcik tego akwarium. Znaczy mały, nie mały, restarcik generalnie. A teraz Wam opowiem, jak mi się prowadziło to akwarium przez ten rok, niecały rok. Zapraszam serdecznie. A więc tak, zacznijmy od początku. Co to za akwarium? 72 litry Mitoja, 60 na 30 głębokie, na 40 wysokie. Bardzo fajne akwarium. Widzicie, takie ala premium, przeźroczysty silikon. Bardzo fajnie się prowadzi. Jedyny minus to za cienka ścianka i te poprzeczne, to są poprzeczne wzmocnienia. Ale tak to generalnie jestem zadowolony. Ok, następny lampa Synchormeister, który udało mi się wylicytować na aukcji u Zenona. Jestem zadowolony, bardzo dobrze świeci. Jedyny minus to aplikacja. I akwarium. Słuchajcie, to jest ziemniak na ziemi do kwiatków. Gdzieś tam Wam się wyświetli może miniatura, jak zakładałem to akwarium. Ziemi jest tak mniej więcej do połowy i na to poszedł piach. Panie akwaristo, a jak to piasek na ziemię poszedł? Nie było siatki? Nie było siatki, bo ja nie wierzę w siatkę. Wystarcza odpowiednia ilość tego piasku. No chyba, że mamy takie ryby jak ziemojady, które przekopują dosłownie całe akwarium. Wtedy no raczej bym ziemi nie dawał. Ale tak już teraz do sedna. Słuchajcie, dla mnie to jest bezproblemowy zbiornik. Czasem wysypię jakiegoś krasnala, czasem pojawia się zielenica punktowa na szybach, jak za dużo mi się psiknie mikro. A tak nie mam na co narzekać. Ten zbiornik mógłby się prowadzić sam. Ale że to jest high-tech. Powiedzmy, że high-tech, tak? Dozujemy CO2, jest mocna lampa, no to też muszą wlecieć nawozy. Jeśli pominę nawozy, zaczynają się znowuż jakieś braki na liściach, ten wzrost się zaczyna hamować i pojawiają się różne niedobory na liściach. Spójrzcie, tu choćby są jakieś dziurki, od razu to wyskakuje. I wyskakują w tym akwarium też właśnie krasnorosty. Z nimi mam największy problem. Jest to spowodowane czym? I to moim zdaniem, oczywiście Wy możecie mieć inne, dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem to jest tak, są dwie rzeczy. Przerybienie, stanowczo za dużo ryb. 3 zbrojniki na tak małe akwarium. Ok, numer 2, zbyt duża ilość roślinności wbrew pozorom. Zbyt dużo roślin, które zrzucają liście i te liście lecą w filtr i tam zalegają. Wystarczy, że przez tydzień nie zrobię podmianki i już mamy gotowy taki, wiecie, zadatek pod krasnorosty, bo te związki węglowe się gromadzą i już mamy problem. Gdy tylko pilnuję podmian i czyszczę prefiltr, wszystko jest dobrze. Jak teraz Wam przybliżę, spójrzcie, Kryptokoryna parwa dobrze sobie radzi, zaczęła się rozrastać, ale ostatnio ruszyłem kamień i troszeczkę to zniszczyłem. Eleocharis parvulis wszędzie się porozrastał, tam z tyłu też puszcza wszędzie kłącza, więc dla mnie na plus. Nic nie przycinam, nie bawię się. Tutaj miałem taki dużego anubiaska, który pływa teraz tu, przerwałem go na pół, to jest połówka. Tak urosło przez 8 miesięcy, jeśli chcecie sobie porównać. Zapraszam znowu do poprzedniego filmu. Microzorium mini, też bardzo fajna roślinka, bardzo fajnie się komponuje do mniejszych akwarium. Anubias nana mi się strasznie rozrósł, już go urywałem kilka razy, bardzo fajnie rośnie. Tutaj jest chyba też bonsai, nowe szczepki bucefalandry i alternatea reineki. I tutaj miałem dużo tych szczepek, też poddawałem ostatnio. I dosyć fajna, ciekawa roślina, ale miałem problem, żeby załapała i wystartowała, gdyż akurat w tym miejscu nie ma ziemi. Przez co widzicie mnóstwo korzeni tych, kurczę, zapomniałem już nazwy,
Ale zapraszam do nowego tego filmu Podwodnych Światów. Tam jest wytłumaczone, co to są za korzonki. Ja nie będę powtarzał drugi raz, już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. Słuchajcie, kryptokoryna Pink. Dla mnie to jest porażka, nie porażka. Wiecie, za problemy techniczne. Żona z przyzwyczajenia mnie ucisza, bo za zbyt donośny głos mam. Ale co poradzić, jak mogę tylko w nocy nagrywać? Słuchajcie, kryptokoryna Pink. Dla mnie to porażka. Spójrzcie, ile miejsca zajmuje i się wszędzie rozrasta. Ja już wielokrotnie wyrywałem te takie dzikie pędy, które rosną dosłownie tam też jest gdzieś, jest, było na pewno. Wszędzie się rozrasta. Tu mam tą kryptokorynę czerwoną, którą zasadziłem też w kostce i ona jest przyblokowana całkowicie przez tą Pink. No jest za duża, niszczy mi tutaj moje wyobrażenie do tego akwarium. Wleciał ostatnio koperek i tu dosyć fajnie wygląda. Obok rotalichra też ją mocno przerzedziłem i zaczęła odbijać w końcu. Równo rosnąć bardziej. Była zbyt gęsto posadzona. Bacopa Salzamani. Wszystko fajnie. W końcu też załapała. I akurat przyjdzie restart i kaput. Dobra. Ludwigia Aromatica? Kurczę. Aromatica, tak. No, nie pamiętam już nazwy. Słuchajcie, bardzo fajna roślina do dużych akwariów. Tak. Albo tam, gdzie chcemy zrobić ścianę tła. Bardzo fajnie rośnie. Jak ma dobre warunki, to też szybko rośnie i gęsto i jest dosyć ładna, bardzo efektowna. No i nadwódka. Nadwódki chyba wielonasiennej nie trzeba nikomu przedstawiać, a jak trzeba, to powiem tak. Polecam do każdego akwarium, do tego low-techa, do high-techa. Jest to roślina szybko rosnąca i dosyć ładna. I dobra. Bo tak Wam opisałem te wszystkie rośliny, nie wiem, niekoniecznie może Was to interesowało, ale teraz może przyszedł czas, żeby uchylić rąbka tajemnicy, co ja planuję. Słuchajcie, na pewno idzie wszystko tutaj out. Zostaną epifity, mam nadzieję. No i może Rotala tak mi się wydaje, i może Ludwigia Super Mini Red. No i może Reineki? No nie wiem, powiem Wam szczerze, że jest trudna decyzja. Nie lubię się pozbywać roślin, które kupiłem. To jest dla mnie wtedy takie, wiecie, wyrzucenie pieniędzy w błoto już totalnie. Ale czasem zmiany są konieczne. A mój plan jest taki, że dowiecie się w innym odcinku, gdy ten restart już dojdzie do skutku. Ale jest, powiem Wam, gruby plan. Będzie klejenie, będzie ładnie, będą kontrasty, będzie dużo epifitów, więc już Wam takiego rąbka tajemnicy uchylę i więcej Wam nie powiem, nie zmuszajcie mnie, naprawdę. Nie mogę Wam więcej powiedzieć, bo za dużo wyjawię i nie będzie tej niespodzianki, tego efektu wow. Jeszcze coś o rybkach. Ostatnio wpadłem na taki nowy kanał, tutaj macie nazwę gdzieś u góry i podobno namówiłem kogoś na Raspberry Espay. Niesamowite rybki, bardzo fajne, pływają ławicą i są czerwonawe, pomarańczowo-czerwone. Bajka. To jaka tłusta, ty. O, chyba by trzeba było ją odłowić z jakimś samczykiem i próbować rozmnażać. Ale nie mam już akwarium gotowego takiego. No nic. Słuchajcie, razborki, piękna sprawa. Neonki, no to bajka. Górami. Samiczkę górami będę chyba oddawał na grupie lokalnej i mam 3 zbrojniki. Słuchajcie. Ten jest taki największy. Rosną mu wąsidła, czyli to jest samiec. To jest bodajże, może eksperci się wypowiedzą, chyba samiczka. Kupiona w tym samym sklepie, jest mniejsza, nie ma wąsów. I tam jest w krzakach
chyba drugi samiec, bo zaczynają się pojawiać małe wąsy. No to na tak małe akwarium muszę się pozbyć jednego z samców, żeby nie było bujek, tak? Jak już zaczną się gody. Ale się rozgadałem, aż dziwne. Słuchajcie, jak się prowadzi to akwarium? Nie wiem, czy to mówiłem już, bo tak działam spontanicznie dosyć z tym filmem. To akwarium prowadzi się samo. Dodaję tylko codziennie 6 ml makro, co 3 dni 2-3 ml mikro i od czasu do czasu doleję troszkę potasu, bo wydaje mi się, że w tych wszystkich nawozach jest troszeczkę mało potasu. Potrafiła mi ta nadwodna roślinność puszczać dziury na liściach. Omnibium, tak? O to najbardziej mi chodzi. Potrafiła zrobić sobie dziurki. Tak jak tu widzicie, nadwódka też ma jakieś dziurki i podejrzewałem, że to może być potas. Nie robiły mi się blokady, więc nie zagłębiałem się bardziej w to, czy to jest to, czy nie to. Po prostu dodawałem. To akwarium na CO2, więc powiem Wam, że ciężko przedawkować nawozy. To wszystko jest dosyć fajnie mielone, zjadane i jakoś nie boję się dodawać więcej tego nawozu. Przy pladze krasnorostów teraz, które już w sumie znikły chyba prawie całkowicie, może gdzieś tam na jakichś korzonkach się jeszcze utrzymują. Tu widzę na kryptokorynce coś jest. Wyeliminowałem karbo, systematycznie popsikiwałem i robiłem maczanki w misce, na przykład tej bucki. I jakoś przestały istnieć. Wyczyściłem filtr, prefiltr, węże i wymieniłem gąbki w prefiltrze, bo już były takie pozapychane z takich, tam się zrobił taki dziwny śluz w tej gąbce. Masakra. Trzeba pamiętać, żeby systematycznie to czyścić. Ale już mniejsza o to czyszczenie. Mam nadzieję, że w przyszłym akwarium po restarcie, tak, wszystko zmieni się na plus. Chcę użyć dużo epifitów, tych, których mam w zamyśle nie kupywać, ale myślę, że jednak coś tam ze 2-3 doniczki człowiek zamówi i mam nadzieję, że troszeczkę zmniejszymy moc oświetlenia. Teraz tak świecę 100% czerwonego i 70% reszty, czyli to tam wychodzi chyba około 40 W, 45 W. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki spontaniczny, vlogowy odcinek Wam się podoba, taki wiecie, dziennik. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie znać, bo ja się też dalej uczę. Raczej zawsze wolę sobie robić to według takiego napisanego swojego scenariusza, żeby wiedzieć, co mówić, co już nagrałem, co powiedziałem, czego nie powiedziałem, a teraz to robię tak zupełnie spontanicznie. Mam nadzieję, że się podobało, że czekacie na następne odcinki. Mam nadzieję, że widzieliście też poprzednie z lampkami. Dzięki wielkie i do zobaczenia, cześć! No i jak nie subskrybujesz, to tam jest na dole taki przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco z następnymi odcinkami. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia, cześć!